10 niewiarygodnych rzeczy zbudowanych przez nazistów. Miejsce 10. Prora. Prora to ogromny kompleks budynków zbudowany przez nazistowską organizację Kraft durch Freude, siła przez radość, na niemieckiej wyspie Rugia Rugen nad Morzem Bałtyckim. Budowę rozpoczęto w 1936 roku, a celem było stworzenie największego na świecie ośrodka wypoczynkowego. Cały kompleks 8 budynków miał pomieścić aż 20 000 osób jednocześnie. Główne budynki tworzą ciąg o długości 4,5 km wzdłuż plaży. Zakładano, że w Prorze będzie spędzać tygodniowe intensywne wakacje 14 milionów osób rocznie. Swoje prace zgłosiło 11 architektów. Wygrał pochodzący z kolonii Clemens Klotz, który pokonał najsłynniejszego budowniczego III Rzeszy, Alberta Speera. Każdy pokój miał być identyczny, z widokiem na morze, by zapewnić równość wśród wczasowiczów. Budowę przerwano w 1939 roku. Po wybuchu II wojny światowej kompleks nigdy nie został ukończony. W czasie wojny Prora była wykorzystywana przez wojsko niemieckie, a później przez Armię Czerwoną i wschodnio-niemiecką NRD. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku budynki długo stały opuszczone i popadały w ruinę. Od około 2010 roku część kompleksu została odrestaurowana i przekształcona w hotele, apartamenty i muzeum. Dziś Prora jest unikatowym przykładem architektury nazistowskiej i zarazem kontrowersyjnym zabytkiem, łączącym historię totalitaryzmu z turystyką współczesną. Miejsce 9. LZ-129 Hindenburg. LZ-129 Hindenburg był ogromnym niemieckim sterowcem pasażerskim, zbudowanym w latach 1931 do 1936 przez firmę Luftschiffbau Zeppelin. Był to największy sterowiec w historii, wraz z bliźniaczym LZ-130 Graf Zeppelin, dwa o długości 245 metrów i średnicy 41 metrów. Jego konstrukcja wykonana była z lekkiego stopu aluminium, a wnętrze wypełniał wodór, który unosił go w powietrze. Napędzały go 4 silniki Diesla o mocy 1200 koni mechanicznych każdy. Osiągał prędkość maksymalną 135 km na godzinę. Hindenburg mógł zabrać na pokład 50 pasażerów i ponad 60 członków załogi, oferując luksusowe warunki podróży. Z powodów aerodynamicznych pomieszczenia załogi znajdowały się wewnątrz sterowca, a nie w gondoli pod nim. Pierwszy lot odbył w marcu 1936 roku, a jego główną trasą była linia transatlantycka między Niemcami a USA. Wnętrza sterowca były bogato wyposażone. Znajdowały się tam kajuty, restauracja, salon, palarnia i promenada z oknami. 6 maja 1937 roku, podczas lądowania w Lakehurst w stanie New Jersey, doszło do katastrofy, w wyniku której sterowiec stanął w płomieniach. Pożar wybuchł, gdy sterowiec zbliżał się do masztu cumowniczego. Płomienie pojawiły się nagle, a sterowiec spłonął w ciągu 37 sekund. W katastrofie zginęło 36 osób, 13 pasażerów, 22 członków załogi i 1 pracownik naziemny. Przyczyną tragedii był pożar wodoru, prawdopodobnie spowodowany iskrą elektryczną lub wyładowaniem atmosferycznym. Katastrofa Hindenburga zakończyła erę lotów pasażerskich sterowcami i stała się jednym z najbardziej znanych wypadków w historii lotnictwa. Miejsce 8. Atlantic Wall. Atlantic Wall, wał atlantycki, to system umocnień obronnych zbudowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej wzdłuż wybrzeży Europy Zachodniej. Budowę rozpoczęto w 1942 roku, aby chronić terytoria okupowane przed inwazją aliantów. Umocnienia ciągnęły się od Norwegii, przez Danię, Niemcy, Holandię, Belgię i Francję, aż po północną Hiszpanię. Atlantic Wall obejmował bunkry, schrony, baterie artyleryjskie
górskie, pola minowe i przeszkody na plażach. W budowę zaangażowano setki tysięcy robotników przymusowych i więźniów obozów pracy. Najbardziej znane umocnienia znajdowały się we Francji, w rejonie Calais, także w Normandii i Bretanii. Wał atlantycki był najsilniej ufortyfikowany w rejonie Calais, gdzie spodziewano się ze względu na bliskość 37 km angielskiego wybrzeża głównego uderzenia wojsk inwazyjnych. Znacznie słabiej natomiast w Normandii, co wykorzystali alianci w początkowej fazie operacji Overlord. Budowa była częściowo nieukończona, a wiele bunkrów było słabo wyposażonych w broń lub osłonę pancerną. Atlantic Wall miał powstrzymać lądowanie aliantów, ale 6 czerwca 1944 roku w Normandii rozpoczęła się inwazja D-Day, która go przełamała. W belgijskiej miejscowości Ostende znajduje się jeden z najlepiej zachowanych fragmentów fortyfikacji. Warto zobaczyć kompletną baterię ciężkiej artylerii, budynki mieszkalne i zasieki. Były one przeznaczone dla jednostki inżynieryjnej odpowiedzialnej za wzniesienie tej części wału. Po wojnie wiele bunkrów zostało opuszczonych, zniszczonych lub przekształconych w muzea i atrakcje turystyczne. Atlantic Wall jest dziś ważnym świadectwem strategii obronnej III Rzeszy i pracy przymusowej w okupowanej Europie. Miejsce 7. Flakturm 4. Flakturm 4 to ogromna wieża przeciwlotnicza, Flakturm, zbudowana przez Niemców w Hamburgu podczas II wojny światowej. Pierwsze z nich powstały po bombardowaniu Berlina w 1940 roku z rozkazu Adolfa Hitlera. Każdy kompleks składał się z dwóch części: wieży bojowej, G-Turm, z działami przeciwlotniczymi i wieży kierowania ogniem, L-Turm, z radarami i dalmierzami. Flakturmy powstały w Berlinie, Hamburgu i Wiedniu, gdzie miały chronić ludność i ważne obiekty wojskowe. Wieże powstały w ramach programu budowy fortec obrony przeciwlotniczej. Flakturm 4 została ukończona w 1942 roku i stanowiła jeden z trzech głównych kompleksów tego typu w Hamburgu. Znajduje się w dzielnicy St. Pauli i miał za zadanie chronić centrum miasta oraz port przed bombardowaniami. Budowla miała ściany o grubości do 3,5 metra i strop z betonu o grubości 3,8 metra, co czyniło ją praktycznie nie do zniszczenia. Na dachu znajdowały się 4 potężne działa przeciwlotnicze kalibru 128 mm oraz kilka mniejszych dział 37 mm i 20 mm. Wewnątrz znajdowały się schrony dla tysięcy cywilów, magazyny amunicji, pomieszczenia techniczne i stanowiska dowodzenia obroną powietrzną. Flakturm 4 był połączony z mniejszą wieżą kierowania ogniem, Lighturm, która pomagała w celowaniu dział. Po wojnie wieża nie została wysadzona, ponieważ jej konstrukcja była zbyt masywna. Dziś w jej wnętrzu znajduje się Centrum Kultury, kluby muzyczne i galerie sztuki. Flakturm 4 jest dziś jednym z najlepiej zachowanych przykładów nazistowskiej architektury militarnej i przypomina o skali wojennych przygotowań Niemiec do obrony miast. Miejsce 6. America Bomber. America Bomber był niemieckim projektem z czasów II wojny światowej, którego celem było zbudowanie bombowca dalekiego zasięgu, zdolnego do ataku na Stany Zjednoczone. Pomysł narodził się około 1942 roku, gdy Niemcy szukali sposobu, by dosięgnąć terytorium USA bez potrzeby baz pośrednich. Sam Adolf Hitler popierał projekt, widząc w nim propagandowy symbol potęgi III Rzeszy. Niemieccy inżynierowie opracowali kilka koncepcji samolotów, które mogłyby pokonać dystans z Europy do Ameryki Północnej i z powrotem. Wśród projektów znalazły się m.in. Messerschmitt Me 264, Junkers Ju-390, Focke-Wulf Ta-400 i Heinkel He-277. Najbardziej zaawansowany był Junkers Ju-390, który odbył kilka lotów testowych i według niektórych źródeł miał dotrzeć aż w okolice Nowej Fundlandii. Samoloty te miały mieć zasięg nawet 12 000 kilometrów i przenosić do 10 ton bomb.
Projekt nigdy nie wszedł w fazę produkcji seryjnej, ponieważ Niemcy nie dysponowali odpowiednimi silnikami i surowcami, a wojna zaczęła się toczyć na ich niekorzyść. Gdy sytuacja militarna Rzeszy pogarszała się po 1944 roku, projekt został ostatecznie porzucony. Dziś America Bomber uznawany jest za przykład nierealnych ambicji technologicznych i propagandowych planów nazistowskich Niemiec. Miejsce piąte. Plan Z. Plan Z był ambitnym programem rozbudowy niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine, ogłoszonym w 1939 roku z rozkazu Adolfa Hitlera. Jego celem było stworzenie floty zdolnej do rywalizacji z Royal Navy, czyli potężną flotą Wielkiej Brytanii. Plan zakładał budowę 6 wielkich pancerników typu H, po około 56 000 ton każdy, 4 lotniskowców, 3 krążowników liniowych typu O, kilkudziesięciu mniejszych okrętów i ponad 200 ubotów. Główną ideą programu było opanowanie Atlantyku i odcięcie Wielkiej Brytanii od dostaw z Ameryki. Plan Z miał zostać zrealizowany do 1948 roku, co oznaczało rozłożenie budowy floty na niemal dekadę. Jego opracowaniem kierował wielki admirał Erich Raeder, dowódca Kriegsmarine. W ramach planu rozpoczęto budowę pancerników Bismarck i Tirpitz, które miały być trzonem przyszłej floty. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku przerwał realizację planu, gdyż Niemcy musieli skupić się na szybkim ataku lądowym w Europie. Hitler ostatecznie porzucił plan Z w 1940 roku, uznając, że wojna z Wielką Brytanią rozstrzygnie się w powietrzu i pod wodą, a nie na morzu. Z planowanych 6 pancerników powstały tylko 2, Bismarck i Tirpitz, które stały się najpotężniejszymi okrętami Kriegsmarine. Kolejne pancerniki typu H rozpoczęto jedynie na papierze lub w formie częściowych stępek, ale nigdy ich nie ukończono. Z 4 planowanych lotniskowców rozpoczęto budowę tylko jednego, Graf Zeppelin, który został ukończony w około 85%. Drugi lotniskowiec, zwany Flugzeugträger B, został szybko rozebrany po rozpoczęciu wojny. Planowane krążowniki liniowe typu O nigdy nie wyszły poza etap projektu. Zbudowano jednak kilka ciężkich krążowników, takich jak Admiral Hipper, Blücher i Prinz Eugen, choć rozpoczęto je jeszcze przed planem Z. Planowane lekkie krążowniki typu M nie zostały w ogóle rozpoczęte. Niemcy zbudowali około 40 niszczycieli, ale prawdziwy nacisk po 1940 roku położono na okręty podwodne uboty. Ostatecznie powstało ponad 1100 ubotów, co oznacza, że wojna morska Niemiec skupiła się na działaniach podwodnych, a nie na wielkiej flocie nawodnej. Dziś plan Z jest uważany za nierealny i zbyt ambitny projekt, który pokazuje skalę nazistowskich ambicji morskich tuż przed wojną. Miejsce czwarte. Komputer Z3. Z3 był pierwszym na świecie programowalnym komputerem elektromechanicznym, skonstruowanym przez niemieckiego inżyniera Konrada Zusse. Maszyna została ukończona w 1941 roku w Berlinie. Z3 był zbudowany z około 2000 przekaźników elektromagnetycznych, które pełniły funkcje obwodów logicznych i pamięci. Komputer działał w systemie arytmetyki binarnej i wykonywał obliczenia z użyciem liczb zmiennoprzecinkowych. Programy były wprowadzane za pomocą taśmy perforowanej, co umożliwiało automatyczne wykonywanie kolejnych operacji. Z3 mógł wykonywać podstawowe działania matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i pierwiastkowanie. Maszyna pracowała z częstotliwością około 5 do 10 Hz, co oznaczało, że była bardzo wolna w porównaniu z dzisiejszymi komputerami. Oryginalny egzemplarz Z3 został zniszczony w 1943 roku podczas bombardowania Berlina. W 1960 roku Zusse zbudował rekonstrukcję Z3, która dziś znajduje się w Deutsches Museum w Monachium. Z3 jest uważany za pierwszy w pełni funkcjonalny komputer na świecie, stanowiący fundament nowoczesnej informatyki.
Miejsce trzecie. Bunkier Valentin. Bunkier Valentin był ogromnym schronem i stocznią dla niemieckich okrętów podwodnych, U-bootów, budowanym podczas II wojny światowej w Fardże, koło Bremy w Niemczech. Jego budowę rozpoczęto w 1943 roku, gdy Niemcy chcieli chronić produkcję U-bootów przed bombardowaniami alianckimi. Obiekt miał długość około 426 metrów, szerokość 97 metrów i wysokość do 27 metrów, co czyniło go jednym z największych bunkrów w Europie. Ściany i dach bunkra miały grubość nawet 7 metrów betonu, dzięki czemu były odporne na bomby i ataki lotnicze. Podobne konstrukcje powstały głównie na wybrzeżu Atlantyku, w portach takich jak Lorient, Saint-Nazaire, Brest, La Rochelle i Bordeaux, a ich dachy miały nawet 7 metrów grubości betonu, co czyniło je niemal niezniszczalnymi. Bunkier został zaprojektowany do montażu nowych typów U-bootów serii 21, które miały być szybkie i nowoczesne. Do budowy Valentina wykorzystywano około 10 000 robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych, pracujących w nieludzkich warunkach. Budowa była prawie ukończona w 1945 roku, ale nigdy nie rozpoczęto tam produkcji okrętów, ponieważ Niemcy przegrywali wojnę. Bunkier został zbombardowany przez aliantów w marcu 1945 roku, lecz przetrwał, ponieważ jego konstrukcja była wyjątkowo solidna. Po wojnie obiekt był wykorzystywany przez marynarkę wojenną RFN, a później zamieniono go w muzeum i miejsce pamięci ofiar pracy przymusowej. Dziś Valentin jest symbolem technicznej potęgi III Rzeszy i ludzkiego cierpienia, przypominając o cenie, jaką zapłacono za nazistowskie ambicje militarne. Miejsce drugie. Führerstadt i Germania. Führerstadt to nazwa nadawana niektórym miastom w III Rzeszy, które Adolf Hitler chciał przekształcić w monumentalne centra władzy i propagandy. Najważniejszym projektem Führerstadt była Germania, czyli planowana przebudowa Berlina na stolicę całego świata po zwycięstwie Niemiec. Inne miasta, takie jak Linz, Monachium czy Hamburg, miały zostać rozbudowane w podobnym stylu, z monumentalnymi budynkami administracyjnymi, muzeami i placami defilat. Projekty Führerstadt cechowała gigantomania, symetria i monumentalność, a architektura miała wyrażać władzę i ideologię nazistowską. Projekt Germania został opracowany głównie przez Hitlera i jego głównego architekta Alberta Speera w latach 1938 do 1942. Plan zakładał budowę wielkiej hali ludowej, Volkshalle, o wysokości 290 metrów, przewyższającej Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. W centrum miała powstać wielka aleja północ-południe, ciągnąca się na 38 km, otoczona monumentalnymi budynkami rządowymi. W Germanii miały znajdować się ogromne place, pomniki, gmachy administracyjne i siedziby partii nazistowskiej, symbolizujące potęgę Rzeszy. Hitler planował także budowę nowych dworców kolejowych, mostów i kanałów, które miały ułatwić transport i pokazać technologiczną przewagę Niemiec. Realizacja projektu rozpoczęła się w 1938 roku, ale pracę wkrótce przerwała II wojna światowa, więc Germania nigdy w pełni nie powstała. Po wojnie większość makiet, planów i modeli projektu zachowała się w archiwach, stając się dowodem gigantomańskich ambicji Hitlera. Koncepcja Führerstadt i Germania jest dziś symbolem nazistowskiej megalomanii, monumentalnej architektury i totalitarnej wizji świata. Linz, rodzinne miasto Hitlera nad Dunajem, które miał przekształcić w kulturalną stolicę Rzeszy. Monachium, uważane już przed wojną za stolicę ruchu nazistowskiego. Hitler chciał w Monachium wznosić nowe budynki partyjne, hale zgromadzeń i monumentalne place, aby podkreślić rolę miasta w historii NSDAP. Hamburg. Planowano go rozbudować w stylu monumentalnym, z dużymi placami i reprezentacyjnymi budynkami,
które miały symbolizować potęgę niemieckiego handlu i marynarki wojennej. Norymberga, miasto tradycyjnie związane z NSDAP i corocznymi zjazdami partyjnymi. Plany obejmowały rozbudowę placów defilat i gmachów administracyjnych, aby utrwalić wrażenie siły reżimu. Czy wiedziałeś, że Fanta powstała w Niemczech w 1940 roku, w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy znalazły się pod embargiem handlowym? Produkcja oryginalnej Coca-Coli w Niemczech była utrudniona, bo syrop importowany z USA nie mógł już przyjeżdżać. Niemiecka filia Coca-Coli, kierowana przez Maxa Kita, postanowiła stworzyć lokalny napój zastępczy z dostępnych składników. Do produkcji Fanty używano wtedy m.in. serwatki, jabłek i innych resztek owocowych, które były łatwo dostępne w czasie wojny. Nazwa Fanta pochodzi od niemieckiego słowa fantazji, bo pracownicy firmy musieli użyć wyobraźni przy tworzeniu smaku. Napój stał się popularny w III Rzeszy, ponieważ brakowało innych słodzonych i gazowanych napojów. Fanta w czasie wojny była produktem w pełni nazistowskiej gospodarki wojennej, dostosowanym do ograniczeń surowcowych. Po wojnie Coca-Cola odzyskała prawa do marki i rozpropagowała ją na całym świecie, zmieniając Fanta w komercyjny globalny produkt. Historia Fanty pokazuje, jak przemysł spożywczy w III Rzeszy adaptował się do warunków wojennych i embarga. Dziś Fanta jest jednym z nielicznych napojów, które mają bezpośrednie historyczne powiązanie z okresem nazistowskim, o którym mało kto wie. Miejsce pierwsze Wunderwaffe. Wunderwaffe, cudowna broń, to termin używany przez nazistowską propagandę na określenie nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie broni. Koncepcja miała wzbudzić nadzieję w społeczeństwie niemieckim, że Niemcy mogą odwrócić losy wojny, mimo pogarszającej się sytuacji na froncie. Do Wunderwaffe zaliczano m.in. pociski V1, rakiety balistyczne V2 i działo V3. V1 był pierwszym na świecie samosterującym pociskiem, który Niemcy używali do bombardowania Londynu w 1944 roku. V2 była pierwszą balistyczną rakietą dalekiego zasięgu, zdolną uderzać w cele setki kilometrów od miejsca wystrzelenia. V3 była działem wielokrotnego wystrzału, zaprojektowanym do ostrzału Londynu z Francji, ale nigdy w pełni nie używanym w wojnie. Propagandowo pokazywano też samoloty odrzutowe, jak Me-262, które miały rzekomo zdominować niebo nad aliantami. Inne przykłady to czołgi superciężkie, okręty podwodne typu 21, lotniskowce i projekty bombowców dalekiego zasięgu, jak America Bomber. Hitler osobiście wspierał rozwój Wunderwaffe, wierząc, że mogą one zapewnić strategiczne zwycięstwo w ostatniej fazie wojny. W rzeczywistości większość Wunderwaffe była przedwcześnie opracowana, niedopracowana lub produkowana w zbyt małej liczbie, by wpłynąć na wynik wojny. Projekty takie jak rakiety V2 były technologicznie przełomowe, ale ich wpływ militarny był ograniczony, a koszty i użycie pracy przymusowej ogromne. Wunderwaffe pozostawiły po sobie dziedzictwo w inżynierii i technologii, wpływając na powojenne programy rakietowe i lotnicze w USA i ZSRR. Termin Wunderwaffe stał się symbolem nierealnych ambicji i propagandowego optymizmu III Rzeszy, próbującej wzbudzić nadzieję w społeczeństwie w obliczu porażki. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.